Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. W dzisiejszym odcinku chciałbym zatrzymać się przy temacie pytaniu, które bardzo często pojawia się w komentarzach, wiadomościach i rozmowach z widzami. To pytanie brzmi: jaki olej silnikowy do mojego samochodu? Już na samym początku warto jasno powiedzieć, że to pytanie jest w pełni zasadne i dobrze, jeśli kierowca je zadaje. Większość zaczyna właśnie od tego pytania. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy na tym pytaniu kończymy. Bo w praktyce bardzo szybko okazuje się, że nawet wtedy, gdy olej został dobrany poprawnie, zgodnie z zaleceniami producenta, efekty jego pracy mogą być zupełnie różne. I właśnie wokół tego chciałbym zbudować dzisiejszy materiał. W praktyce badawczej i w testach, które prowadzimy na kanale R2D, regularnie wracają trzy pytania. Dlaczego ten sam olej u jednych działa świetnie, a u innych degraduje znacznie szybciej, mimo że wybrali dobrze? Czy lepszy, droższy olej zawsze oznacza lepszą ochronę, jeśli warunki pracy są trudne, a interwał długi? I wreszcie, kiedy większy sens ma skrócenie interwału wymiany, zamiast sięgania po olej z najwyższej półki? To nie są pytania retoryczne, to są pytania, które bardzo często wynikają z realnych obserwacji. Na początku spójrzmy na to, jak zwykle myślimy o oleju. Najczęściej podajemy markę samochodu, model, pojemność silnika, czasem rok produkcji. Zakładamy, że skoro silnik ma określone oznaczenie, to istnieje jeden właściwy olej, coś w rodzaju idealnie dopasowanej części zamiennej. I do pewnego momentu to myślenie jest poprawne. Dobór oleju zaczyna się od zaleceń producenta, klasy lepkości, klasy jakości, wymaganych norm i aprobat. To jest fundament, którego nie ma sensu pomijać. Jeżeli olej spełnia te wymagania, to z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego silnika jesteśmy w bezpiecznym obszarze. Ale to wciąż nie tłumaczy, dlaczego w praktyce ten sam olej potrafi zachowywać się bardzo różnie. Klucz leży w tym, że silnik to nie tylko nazwa i pojemność, to konkretna konstrukcja, która determinuje środowisko pracy oleju. Silnik może być turbodoładowany, 4-cylindrowy, 3-cylindrowy itd. Może pracować z filtrem cząstek stałych, z układem EGR w wysokich temperaturach spalin. Może być nowoczesną jednostką projektowaną pod rygorystyczne normy emisji albo starszą konstrukcją o zupełnie innej charakterystyce. Co bardzo ważne, podobna specyfika pracy silnika może występować u różnych producentów, niezależnie od marki. Dwa różne samochody mogą stawiać olejowi bardzo podobne wymagania, bo decyduje o tym konstrukcja jednostki napędowej, a nie logo na masce. Ale nawet to nie jest jeszcze pełny obraz. Do konstrukcji silnika dochodzi sposób eksploatacji. Ten sam silnik może pracować w stabilnych warunkach, długie trasy, równomierna temperatura, mało rozruchów, ale ten sam silnik może też niemal codziennie pracować w cyklu krótkich odcinków, częstych uruchomień i niedogrzania. I to właśnie w tym miejscu zaczynamy rozumieć, dlaczego ten sam olej w tym samym silniku może degradować się w zupełnie innym tempie. Dobrym sposobem, żeby to sobie poukładać, jest prosta analogia. Jeśli ktoś się zapyta, jakie buty powinienem kupić, to może podać długość swojej stopy, dotychczasowy numer buta itd. To wszystko są poprawne informacje, ale one nie wystarczą, żeby dobrze dobrać obuwie. Kluczowe pytanie brzmi, do czego te buty mają być używane? Czy to będą buty w góry, do biegania, do pracy fizycznej, czy do chodzenia po mieście? Dopiero to kryterium decyduje o tym, czy wybór będzie trafny. Z olejem silnikowym jest bardzo podobnie. Olej nie widzi marki samochodu, nie interesuje go nazwa modelu, olej widzi temperaturę, obciążenie, liczbę rozruchów, obecność paliwa, czas pracy i przerwy między jazdami. I właśnie dlatego w badaniach bardzo często obserwujemy jedną rzecz. Nie ma prostej zależności między świetnym olejem, a szczególnie rzucającym się w oczy łagodnym procesem degradacji. Zdarza się wręcz odwrotnie. Bardzo dobry olej, pracujący w trudnych warunkach i przy długim interwale, potrafi degradować się szybciej niż przeciętny olej eksploatowany w warunkach stabilnych. I tu dochodzimy do drugiego kluczowego pytania tego odcinka. Czy lepszy, droższy olej zawsze oznacza lepszą ochronę, jeżeli warunki pracy są trudne? Moja odpowiedź brzmi niekoniecznie, bo olej niezależnie od klasy i ceny pracuje w czasie. Jeżeli środowisko jego pracy jest wymagające, to jego degradacja jest tylko kwestią czasu. To nie oznacza, że lepsze oleje nie mają sensu, oznacza to, że same w sobie nie rozwiązują problemu trudnych warunków pracy. Stąd trzecie pytanie, które naturalnie się pojawia: kiedy większy sens ma skrócenie interwału wymiany zamiast sięgania po olej z najwyższej półki? To nie jest pytanie o konkretny produkt, to jest pytanie o strategię eksploatacyjną i o to, czy lepiej inwestować wyłącznie w parametry oleju, czy świadomie zarządzać czasem jego pracy w silniku. I w tym miejscu wracamy do różnicy między myśleniem katalogowym a myśleniem systemowym. Myślenie systemowe uwzględnia konstrukcję silnika, sposób jazdy, realne warunki pracy oraz interwał wymiany.
Olej jest tu jednym z elementów całego układu, a nie magicznym rozwiązaniem wszystkich problemów. Na kanale R2D nie chodzi o to, żeby wskazać jeden najlepszy olej, chodzi o zrozumienie, dlaczego oleje zachowują się tak, jak się zachowują i jak podejmować decyzje bardziej świadomie. Jeżeli po tym odcinku zamiast pytać wyłącznie jaki olej do mojego samochodu, zaczynasz również zastanawiać się w jakich warunkach będzie on pracował i jak długo powinien pracować, to znaczy, że ten materiał spełnił swoje zadanie. Dziękuję za obecność, do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć!